Gry wychodzą. Jest ich cała masa. Gram już w setki i staram się moje filmy dedykować pewnym wybitnym dżemom, które oprócz ciężkiej pracy wkładają też dużo serca i finezji, by coś przekazać nam jako graczom. Dlatego dzisiaj pogadam o grze, która jest warta każdej złotówki, nawet jeżeli jest tylko na Epic Game Store. Jak byłem małym dzieckiem, słuchałem kradzionych MP3 z internetu, wrzuta.pl i te sprawy, przez znany wam pewnie program Winamp. Ten program w swoich nowszych wersjach posiadał dość zaawansowane wizualizacje, które zawsze cieszyło moje oko do takiego stopnia, że odpalałem je na full screen, by je oglądać słuchając muzykę. I wtedy zdałem sobie sprawę, że dzięki takiej technologii mogę zobaczyć muzykę i pobudzić więcej zmysłów niż tylko słuch. Ale nadal było to dla mnie za mało, ponieważ przez płaski ekran kineskopowy mojego starego monitora CRT nie mogłem wejść do tego świata. I tutaj z pomocą przychodzi VR. Grzebiąc nieco po sieci, natrafiłem na program Wave, który spełnia moje marzenie i przenosi mnie do świata wirtualnych pokazów audiowizualnych i DJ-skich setów w klubach. Ale to nadal niewystarczające wrażenie ze względu na bardzo szczątkową ilość dostępnych pokazów i bardzo limitowaną interaktywność. VR daje nam to niesamowite poczucie bycia wewnątrz wirtualnego świata, obserwowania go nie tylko przed, ale też dookoła siebie. Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest stanąć na Dedas 2? VR pozwala ci to marzenie spełnić. I uważam VR za definitywną formę zagrania w Tetris Effect. No ale po kolei. Tetris Effect, jak sama nazwa wskazuje, to granie w Tetrisa w bardzo nowoczesnej formie. To, co wyróżnia tą grę na tle innych, to oprawa audiowizualna, przez którą otwiera wam się paszcza, gdy robi niesamowity efekt wow, mając założone okulary. Klocki reagują w rytm muzyki przez idealnie synchronizowane efekty świetlno-dźwiękowe. Każdy nasz ruch wywołuje efekt dźwiękowy wplatający się w świetnie zaprojektowaną muzykę, która wpasowała się idealnie w stworzone scenerie, które możemy podziwiać. Gra daje nam poczucia bycia artystą, twórcą. Tworzymy swój własny remix przez grę w Tetrisa. Jest to strasznie uzależniająca jazda, przez którą nie możemy się oderwać od monitora lub okularów. I tutaj wracam do mojego pierwszego stwierdzenia. Żeby to zrozumieć, czy poczuć tą niebywałą magię, musisz mieć VR i musisz doświadczyć tego w pełnych 360 stopniach. Choć gra jest dostępna też w standardowej wersji, na mnie nie zrobiła aż takiego wrażenia pod kątem oprawy audio-wideo, jak właśnie wersja VR. Gameplayowo mamy do dyspozycji dwa główne moduły. Przygoda to taka kampania, w której gra nas prowadzi przez niemal wszystkie dostępne poziomy w grze. Cel prosty: ściąć wyznaczoną przez poziom trudności ilość linii. Co jakiś czas uzyskujemy zone, czyli specjalny tryb spowalniający czas, w którym musimy ściąć bardzo duże combo, dające nam sporo punktów. Zone jest ekskluzywny do trybu przygody i nie zobaczymy go nigdzie indziej. Każdy poziom i akt wynagradza nas rangą od D do SS na podstawie naszego wyniku. Mamy też Effect Modes, czyli coś na styl arcade, gdzie próbujemy swoich sił w wielu różnych trybach zabawy. Mamy tutaj na przykład Ultra, gdzie próbujemy wykręcić jak najlepszy wynik w 3 minuty. Mamy Sprint, gdzie próbujemy ściąć 40 linii tak szybko, jak to tylko możliwe. Mamy Master Mode, czyli szalony tryb dla prawdziwych hardkorów, gdzie próbujemy zdobyć jak największy wynik punktowy z uwzględnieniem tego, że klocki spadają na ziemię od razu i jedyną metodą przesuwania ich jest nasza szybka reakcja, ponieważ jeżeli zaśpimy, gra położy klocek za nas. Jest tryb Mystery, gdzie co jakiś czas obrywamy jakimś mutatorem. Ogółem jest w czym wybierać i bardzo mi się to podoba. Trochę szkoda, że nie ma trybu multiplayer i jedyną usługą sieciową Tetris Effect jest ranking światowy i planeta Ziemia, która pokazuje intensywność graczy online w grze. Jeżeli chodzi o technikalia, to gra jest super smooth. Jak widzicie w górnym lewym rogu, gra na max detalach śmiga w stałym klatkarzu. Zablokowałem sobie do 200 fps, ponieważ Unreal Engine 4 ma problemy z myszką i klawiaturą powyżej 200 klatek. Na VR też chodzi bardzo soczyście na średnik z wysokim supersamplingiem. Jest to na opcji i ustawień nie tylko graficznych, ale też rozgrywkowych, gdzie możemy sobie nawet ustawić diagonal lock. Ile chcemy widzieć przyszłych klocków. Możemy manipulować planszą, oddalać ją, zbliżać. Jest tu wszystko i nie potrzebujesz niczego więcej.
Tetris Effect to fenomenalne doświadczenie, warte każdej złotówki. Moim zdaniem to jest najlepszy VR Killer App, który powinien być pierwszą grą, którą uruchomicie po zakupie headsetu. Zrozumienie konceptu, dlaczego masz headset na głowie, staje się oczywiste po kilku minutach gameplayu. Efekt wow jest niesamowity, a Tetris jako Tetris bardzo porządnie wykonany. Ocena ogólna 10/10. Moja druga dycha na kanale. Wybitny dżem.